Jeżeli chodzi o akwarium ogólne, to w akwarium ogólnym, bo to jest też jedno z takich pytań kluczowych, które dostaję często, niestety, ale szans na odchów błazenków nie ma. Można to zobaczyć, jeżeli oświetlimy mocnym światłem, to larwy zaczynają spływać na dół, są bardzo, bardzo wrażliwe na oświetlenie. Często też zaczynają pikować głową w dół, co doprowadza właściwie do takiego stresu, że jest bardzo duża umieralność. Larwy nie będą jadły niczego, co się aktywnie nie porusza, czyli mają taki charakter drapieżny. Dzień dobry, cześć. Witam Was na kanale Aquaforest. Ja nazywam się Debora Długopolska, a jest ze mną Witold Sosnowski. Witold jest ichtiologiem, doktorantem Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa na Katedrze Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Witku, jako że przyjechałeś do nas i rozmawialiśmy o pokarmach dla ryb, zapraszam Was do odsłuchania tych odcinków, w których rozmawiamy o odżywianiu, o podstawach żywienia, czego tak naprawdę ryby potrzebują i jak często i jak dużo muszą jeść. Ale jako, że nas odwiedziłeś w naszych skromnych progach, to nie mogłam sobie odpuścić, żeby zadać Tobie kilka pytań na temat tego, jak rozmnażać błazenki, ponieważ jestem żywym przykładem tego, że mam błazenki od Ciebie. Jesteś tak właściwie z tego znany, że Witek to jest ten od błazenków. Rozmnażasz różne gatunki, kolorowe, mniej kolorowe i wszyscy są pod wielkim wrażeniem. Więc czy mógłbyś nam zdradzić kilka takich smaczków, sekretów, może jak można zacząć, bo myślę, że błazenek to jest taka ryba, z którą każdy akwarysta się spotkał. Albo ją kupujemy na początku, tak jak ja założyłam akwarium morskie i no musiał być błazenek, bo tylko w ogóle dla niego założyłam akwarium morskie. Potem już kolejne, bardziej wymagające akwarium to nie będę miała błazenków, będę miała tylko akropory. No i finalnie z powrotem mam błazenki, ale już chciałam mieć te takie białe, te takie z niebieską linią. Więc jako, że jesteś ekspertem w tej dziedzinie, chciałabym, żebyś opowiedział, ponieważ jako, że my mamy te błazenki w akwariach, to one co jakiś czas się trą, co jakiś czas są te jajeczka i czy tak naprawdę powinniśmy je odławiać. Prawdopodobnie są świetnym pokarmem dla wszystkich innych zwierząt w akwarium, ale jakby to jest najłatwiejsza droga, tak? Pozostawić je, żeby inne ryby się najadły, czy stworzenia. Ale jeżeli możesz, to zdradź nam kilka wskazówek, jak rozpocząć może hodowlę na malutką skalę. Dobrze. Jeżeli chodzi o akwarium ogólne, to w akwarium ogólnym, bo to jest też jedno z takich pytań kluczowych, które dostaję często, niestety, ale szans na odchów błazenków nie ma. Musimy sobie zadać minimum trudu i postawić albo zbiornik obok, zupełnie nowy, albo wpiąć go po prostu w system taki akwarium domowego na wolnym przepływie. Może to być przepływ kropelkowy, gdzie ta woda będzie się cały czas podmieniała po to, żeby utrzymać po prostu dobre parametry. Takie akwarium powinno być okryte, oklejone ze wszystkich stron, aby nie dopuścić do tego, żeby wpadało do tego zbiornika jakiekolwiek światło z boku. Każde światło, które wpada, powinno być dość stłumione i musi wpadać z góry. Jest to bardzo, bardzo istotne, dlatego że larwy, i to jest dobre słowo, larwy, bo większość z nas widziało wylęk czy młode ryby słodkowodne.
i one są dużo bardziej rozwinięte niż larwy ryb morskich. I są bardzo podatne na stres. To jest naprawdę, można to zobaczyć, jeżeli oświetlimy mocnym światłem, to larwy zaczynają spływać na dół, są bardzo, bardzo wrażliwe na oświetlenie. Często też zaczynają pikować głową w dół, co doprowadza właściwie do takiego stresu, że jest bardzo duża umieralność. Co jeszcze z takich istotnych rzeczy należy podkreślić, że musimy mieć hodowlę jakiegoś pokarmu żywego. Larwy nie będą jadły niczego, co się aktywnie nie porusza, czyli mają taki charakter drapieżny. Więc idealnym pokarmem na start jest wrotek Brachionus w odpowiedniej małej gradacji SSS i takiego wrotka musimy nakarmić bogato, wzbogacić go fitoplanktonem, dlatego że sam wrotek jako organizm nie zapewnia żadnych właściwie takich istotnych związków pokarmowych. Dopiero wrotek, który jest pełen komórek glonów, stanowi istotne źródło energii, pożywienia, białka właśnie dla takich szybko dość rosnących larw. Jeszcze jedna ważna rzecz, która jest to enzymy trawienne wrotka nadtrawiają komórki glonów, przez co też łatwiej jest larwom jakby wchłaniać tą treść komórek glonów. I co jeszcze z takich istotnych rzeczy, oświetlenie możemy zostawić na 24 godziny, nie musimy wyłączyć. Możemy oczywiście zastosować pauzę, natomiast im dłużej te larwy będą żerować, tym szybciej dojdzie do momentu metamorfozy. Metamorfoza jest to proces bardzo, bardzo gwałtowny, gdzie następuje wygrzbiecenie ciała, następuje zmiana, wydłużenie przewodu pokarmowego. Te zmiany wewnątrz i zewnątrz ryby są na tyle stresujące dla tego organizmu, że jeżeli to, co do tej pory żywiliśmy te zwierzęta, nie było wystarczające pod względem bilansu kwasów tłuszczowych szczególnie, to jest to proces, który może się charakteryzować bardzo wysoką śmiertelnością ze względu właśnie na stres. To już wspominaliśmy o rolach kwasów tłuszczowych jako takim układzie, który wspomaga właśnie układ nerwowy w walce, w okiełznaniu stresu. I na tym etapie śmiertelność może być 0, jeżeli mamy odpowiednio zbilansowany pokarm, a może być i 100%, jeżeli nie ma żadnych właśnie kwasów tłuszczowych w karmie. Czym się charakteryzuje jeszcze metamorfoza? Tym, że na rybie zaczynają się pojawiać już pigmenty dorosłych ryb, czyli zaczyna się pojawiać pasek pierwszy, tak zwany headband, pierwszy biały pasek i zaczyna się pojawiać kolor pomarańczowy. Co ciekawe, nawet jeżeli mamy do czynienia z innymi formami błazenków, tak jak na przykład czarne, jest taka forma czarnych, które występują w okolicy miasta Darwin w Australii i ich larwy też jako pierwszy pigment przyjmują pigment pomarańczowy. Dopiero z wiekiem jakby wyrastały z tego pigmentu i wrastały sobie w barwy czarne. Od tego momentu, kiedy jest już po metamorfozie, jakiekolwiek zabiegi pielęgnacyjne czy karmienie stają się zupełnie bezproblemowe. Od tego momentu, kiedy widzimy już wyraźnie pomarańczowy kolor i biały pasek, możemy nawet podawać już pokarmy suche. Tak, możemy karmić nawet drobno jakimiś posiekanymi płatkami, tudzież czymkolwiek, co mamy pod ręką.
Okej. I to jest już cała recepta na sukces? Cierpliwość chyba przede wszystkim, Myślę, prawda? że to I jest taka- jak z jazdą na rowerze. Po prostu trzeba się tego nauczyć. Nigdy nie jest tak, że to od razu osiągniemy wielki sukces, ale powoli. To jest też żmudne zdobywanie doświadczenia i wiedzy. Tak? Okej, a Tobie udało się rozmnożyć wszystkie formy, wszystkie gatunki, wszystkie rasy? Jak to właściwie należy nazwać? Te odmiany kolorystyczne. Czy to jest odmiany tylko odmiany kolorystyczne. kolorystyczne? Odmiany kolorystyczne są wewnątrz jednego gatunku. Jeżeli mówimy o błazenku okoniowym, Amphiprion ocellaris, jest już naprawdę sporo odmian. Mamy popularne snowflake'i, mamy jakieś odmiany białe, Wyoming White, mamy zupełnie czarne, Midnight. Jest tego naprawdę dość sporo i ostatnio to, co na topie Snowstorm czy Blackstorm. Tak, ja jestem ekipą tak. Snowstorm zdecydowanie. Więc tak, jest tego dość sporo. Natomiast jeżeli mówimy o innych gatunkach, to udało mi się rozmnożyć jeszcze perkule, które tak naprawdę niewprawne oko nie jest w stanie rozróżnić. I jako ciekawostkę tylko powiem, że prawdziwym błazenkiem jest błazenek perkula. To nawet ma odzwierciedlenie w nazewnictwie angielskim, gdzie perkula nazywa się True Clone, a błazenek okoniowy nazywa się False Clone, tak? I jedyne co, dlaczego perkula nie przebiła się tak bardzo jak błazenek okoniowy, to jest to, że okres jakby larwalny, może nie larwalny, ale okres ten taki juwenalny bym powiedział, czyli do chwili, kiedy są na tyle duże, że można je przenieść gdzieś, czy to do jakichś hurtowni, czy do sklepów, jest 2 razy dłuższy, więc hodowcy po prostu jakby automatycznie odstawili ten gatunek, bo to są po prostu wyższe koszty i jest mniej popularny. Ale jest jeszcze kilka ciekawych gatunków, jest jeszcze błazenek pomidorowy, jest jeszcze Premnas, który też jest już dzisiaj zaliczany do rodzaju Amphiprion. Także myślę, że łącznie chyba 6 czy 7 gatunków samych błazenków rozmnożyłem. Nie liczę form różnych barwnych, bo to się jakby w to nie wlicza. Okej, a tak z ciekawości, czy jeszcze jakieś ryby próbowałeś rozmnożyć? Próbowałem, z tym, że jeżeli chodzi o ikrę, to bezproblemowo otrzymałem ikrę chyba 6 różnych gatunków, z tym, że u nas jest problem z dostępnością niektórych zwierząt karmowych, tak jak na przykład widłonogów. Ciężko jest nam dostać, a wrotek nie jest na tyle mały, żeby po prostu wykarmić tak małe larwy, bo te gatunki, które próbowałem rozmnożyć, larwy są kilkukrotnie mniejsze aniżeli larwy błazenka. Ale masz jakiś jeszcze projekt w zapasie na jakiś gatunek? Dobra, okej. Nie musisz zdradzać, tylko tak pytam, czy... Wydaje mi się, że zawsze gdzieś jest jakiś taki króliczek, za którym warto gonić, więc podejrzewam, że Ty na pewno też takiego masz. Więc fajnie. Dziękuję Ci bardzo. Ciekawa sprawa. Myślę, że wielu z nas będzie próbowało mimo wszystko, bo jest to oprócz tych popularnych kałderni, które się pojawiają i mi się również udało do takiej całkiem dużej formy je rozmnożyć, to jednak jest to wyzwanie i fajnie jest mieć takie wzorce jak Ty, które chcą się po prostu dzielić tą wiedzą i będziemy czerpać, będziemy próbować. Jako ciekawostkę powiem Ci, że kałderni to gatunek, który nie ma tej takiej widocznej metamorfozy. One się wykluwają już na tyle duże, na tyle rozwinięte, że właśnie odchów jest ich bezproblemowy. Cały problem polega na dochowaniu tych larw do momentu metamorfozy. Potem już jest to łatwe. Potem już jest ta forma a la kałderni, która się wychodzi z pyska samca, tak? Dobrze. Fajnie. Dziękuję Ci bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia.